Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia i dzisiaj moim i Waszym gościem jest, kochani, przesympatyczna, przeciepła dziewczyna, Natalia Muszyńska, Nati. E, Powiem tylko tyle, że Nati jest zakochana, dowiedziałem się. Jest bardzo zakochana. W czym zakochana? No niezależnie od może mężczyzny, którego ma, jest zakochana w naturze, w Borach Tucholskich, gdzie mieszka, ma piękną działkę, o ile się dowiedziałem, prawidłowo to będę sobie kojarzył, tam sobie żyje i tak dalej, ale dlaczego tak? Dlatego, że Natalka skończyła, tutaj mam taką ściągawkę, żeby nie przesadzić, nie przekręcić, jest specjalistką kształtowania środowiska przyrodniczego. Studiowałeś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak? Tak, tak. To Mhm. jest to? Tak, Ale skończyłaś również ochronę różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem, też na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. I to też. jest Tak, tak. twoja pasja, chociaż wcześniej w rozmowie na tym powiedziałaś, że też studiowała na WF-ie turystykę, zarządzanie turystyką i tak dalej, ale niestety poszła, znaczy stety chyba poszła w zupełnie innym kierunku, tam gdzie los pociągnął, czyli znowu okazuje się, przypadków nie ma. I teraz zajmuje się między innymi projektowaniem ogrodów, jej pasją jest permakultura między innymi i tak dalej, i tak dalej. Nati, oddaję Ci głos. Powiedz mi, jak to się stało, że mimo tego, że studiowałaś na AWF-ie tą całą turystykę, pociągnęło Cię w stronę natury, lasów, ogrodów i tak dalej? Dlaczego stało się to Twoją pasją? To znaczy, to jeszcze nie było tak, że w momencie, kiedy ja wybrałam drugi kierunek studiów, to już od razu ta pasja była taka, jawna i jakby w pełni rozwinięta. Gdzieś tam po prostu w międzyczasie, studiując turystykę, który był dla mnie takim racjonalnym wyborem na tamtym etapie, bo jakby uważam, że nie wiem, człowiek tam 19-letni niespełna, tak, czy 18-letni zaczynający studia, no nie jest jeszcze w pełni gotowy na to, żeby podejmować takie decyzje, chyba że ma bardzo już sklaryfikowaną gdzieś tam ścieżkę życiową albo bardzo mocno narzuconą, tak, przez inne tam czynniki Tak. rodzicielsko, nie wiem, rodzinne. Natomiast jakby wybrałam ją z takich racjonalnych względów. No i myślałam, że to po prostu będzie to, natomiast w międzyczasie jakby uznałam, że podróżować można i bez studiów turystycznych, a to jakby może był jeden z większych takich elementów, który mnie na te studia ciągnął, oprócz sportu, no bo to był jednak AWF. Z drugiej strony przyswoiłam tam bardzo fajnie język, którego nigdy bym nie podejrzewała, że w ogóle zacznę jego naukę, a mianowicie hiszpański. No i jakby to otworzyło mi pewne możliwości. Wyjechałam na Erasmusa do Hiszpanii wtedy, pierwszy O, raz opuszczając w Erasmus, sumie. tak. Mhm. Tak, tak, właśnie wyjechałam wtedy na trzecim roku, czy na czwartym roku, nie, na czwartym roku, bo ja wtedy zaczęłam, drugi kierunek na trzecim roku jakby, i jakby jeszcze chwilę, tak 2 kierunki naraz robiłam, potem jakby była chwila przerwy i potem do tego wróciłam, a drugi kierunek to był właśnie to kształtowanie środowiska. No i dzięki tej Hiszpanii też poznałam trochę jakby różne inne. No po pierwsze, no wiadomo, jakieś tutaj, z inną kulturą spotkanie, tak, może tam jeszcze z tymi ogrodami nie miałam za wiele do czynienia, no ale jakby spotkanie w ogóle z ludźmi, którzy jakby zupełnie żyją inaczej niż my. Na południu też oczywiście w Hiszpanii żyje się zupełnie inaczej, ale akurat ja obracałam się nie w gronie Erasmusów, a takich rodowitych Andaluzyjczyków stamtąd po prostu pochodzących. No i fajne, w ogóle teraz jakby mi się dopiero otwiera jakaś taka klapka, o czym nie rozmawialiśmy poza kulisami, że tam, kilkoro z moich znajomych mieszkało, w Cuevas. To są takie jaskinie w ogóle, które w tej Granadzie, bo tam właśnie mieszkałam, Mhm. jakby są zlokalizowane na takim wzgórzu, w jednym miejscu Granady, tam po prostu dużo ludzi bardzo często tam przebywaliśmy. Oni mieszkali normalnie w jaskiniach, tak, w sensie blisko natury, w ogóle jakby byli otoczeni tą roślinnością rodzimą, która tam występuje i ja myślę, że to gdzieś mimochodem chłonęłam, tak, w sensie, no byłam wśród tego, to nie były lata, tak, no byłam tam pół roku, jak to na Erasmusie, no ale mimo wszystko, jakby ten sposób życia w ogóle taki zupełnie inny niż my tu prowadzimy w miastach, bo ja jakby jestem z miasta, oryginalnie, no Bo dla mnie już jesteś był taki poznanianką wow. w ogóle.
Tak, jestem poznanianką, tak. Znaczy, no, jakby nie czuję się, no bo to już wiele lat jakby dawno nieprawda, no ale Mhm, wszelkie szkoły, wszelkie studia i tak dalej, no jakby odbywałam w Poznaniu. No i też stamtąd mówię, pierwszy raz wyjechałam za granicę i to tak jakby od razu powiedzmy mieszkać, tak, no bo na Erasmusa, tak na dłużej. Natomiast właśnie to zetknięcie z takim w ogóle, taką wolnością tego bycia w naturze, takim po prostu, że dla nich to nie był problem, że mieszkają w jaskini, tak ci ludzie. Nie wiem, zajmowali się różnymi też jakby wyrazami sztuki, tak, w sensie, no nie wiem, jedni robili biżuterię, inni zajmowali się na przykład ogrodami, ale to jakby w kontekście mieszkania tam, no nie jakoś mhm. zawodowo, no ale po prostu bycia tam. Ja myślę, że to był pewnie taki pierwszy przebłysk. Natomiast, tak jak mówię, ja wyjechałam na tego Erasmusa, już podejmując te studia na tym kierunku na uniwerku, kształtowania środowiska, bo jakby już wtedy miałam takie poczucie, że to jest jednak ten kierunek, w którym ja chcę iść. Może warto podkreślić, że studia na AWF-ie turystyka, rekreacja wymagały ode mnie znajomości geografii. W sensie jakby, że to jednak już był ten kierunek od początku, więc powiedzmy gdzieś ta taka pasja do poznawania, czy krajobrazów, czy w ogóle jakby przestrzeni wokół nas, no bo tak z grubsza można to określić, no to już jakby była we mnie od zawsze, można powiedzieć. Zresztą mój tata był takim pasjonatem geografii i myślę, że to przejęłam w genach trochę. Natomiast to kształtowanie środowiska, no to tak trochę mi się marzyło, że to powiedzmy da mi jakąś taką furtkę zawodową, żeby jednak się w tym jakoś bardziej zakotwiczyć. No bo turystyka już wiedziałam wtedy, że bardziej w moim przynajmniej wyobrażeniu eksploatuje jednak to środowisko niż je wspiera. No i potem dalsza już ścieżka to powiedzmy była taka, rzekłabym naturalna, bo skończyłam studia, chciałam zostać w Poznaniu i jakby w tym kierunku działać, natomiast coraz bardziej zdawałam sobie sprawę i jakby ta świadomość mnie strasznie uderzała, że wszystkie firmy zajmujące się ochroną środowiska wcale z tą ochroną środowiska nie mają nic wspólnego ogólnie, bo to są wszystkie bazują na, Powtórz biznesie takim. jeszcze raz proszę, niech to wybrzmi. No tak jest, nie? No jakby no one mają w statusie gdzieś tam firmy tak, że ta ochrona środowiska to jest jakby przede wszystkim coś, czym się zajmują. Natomiast ja pamiętam, jak w pierwszej firmie, w której pracowałam, i to nawet nie na stanowisku związanym z ochroną środowiska, tylko z komunikacją z klientem hiszpańsko-angielskojęzycznym, no bo jakby na tym etapie byłam w stanie to robić. I jakby widziałam, jak to wygląda, jak ludzie tam są eksploatowani. W sensie, no, czyli powiedzmy, my jesteśmy częścią natury, działamy jako ludzie po prostu, no nie, działamy w ramach jakiejś umówionej struktury firmowej, no ale jakby nikt nie zwraca uwagi na to, że ci ludzie nie dostają wynagrodzenia godziwego, nie wiem, robią jakieś rzeczy po prostu poza godzinami pracy, tak w sensie, no po prostu robią rzeczy ponad swoje siły i de facto w ogóle nie związane z tym, z czym prawdopodobnie tam przyszli, tak, znaczy po co Tak. przyszli, bo tam byli ludzie. Jesteśmy nowoczesnymi niewolnikami. Tak, tak. No to jakby to jest w ogóle osobny temat, no ale jakby wtedy zdałam sobie sprawę, że to po prostu jest jakby zupełnie niezwiązane, jedno z drugim niezwiązane. I jakby wtedy miałam takie silne poczucie buntu, no bo byłam tam, nie wiem ile wtedy miałam, lat 20 parę. I miałam takie poczucie, że nie, że to w ogóle jest jakaś abstrakcja i ja w ogóle wyjeżdżam. I wtedy zaczęłam mieszkać w Anglii z moim partnerem, z którym jesteśmy do dziś razem, już 15 lat ponad, więc zasadniczo wyjechaliśmy tam. I będąc tam, no i wiadomo, trzeba było znaleźć jakieś tam prace, wiadomo, to najczęściej nie są prace gdzieś tam marzeń, no ale powiedzmy miałam takie poczucie, że wyjeżdżając tam, zostawię za sobą trochę te takie rozgoryczenie po prostu tym, co mnie spotkało, czyli tam jaki stan rzeczy zastałam ucząc się długi już tam czas, tak, studiów. No i jakby takie rozczarowanie tym, że to nie będzie jakaś realizacja moich wyobrażeń. No i znalazłam sobie jakiś taki sposób na to, że wyjedziemy tam, zarobimy wystarczającą ilość pieniędzy i zaczniemy podróżować po świecie, bo chciałabym poeksplorować po prostu inne zakątki ziemi, żeby gdzieś tam poznać to już właśnie totalnie w tym kierunku, którym się zajmuję, tak? W sensie, no miałam jakiś tam swój plan, no ale oczywiście życie zweryfikowało go jak zawsze. Fajnie, bo w tym akurat, bo ja mieszkałam wtedy w Londynie, ja jakoś tam się zaczepiłam w takim małym parku naturalnym, który w ogóle, o którego istnieniu niewiele osób wie. Ono się znajduje zaraz za tym dworcem związanym z Harrym Potterem, czyli King's Cross St. Pancras. I Mhm. tam w ogóle jest taki mały park naturalny, to jest rezerwat w ogóle taki, znaczy
powiedzmy jego ochrona to jest coś w stylu rezerwatu, nie, bo rezerwat przyrody w Polsce to jest najwyższa forma ochrony, natomiast tam no to był jednak pod ochroną, taki mikro po prostu mikropark, ale no nie taki, gdzie się przychodzi tak i wyprowadza psa, tylko no zamknięty powiedzmy taki obszar chronionego krajobrazu, o, można coś takiego powiedzieć. No i tam się zajmowałam, to jest w ogóle super dziwne w mojej ścieżce kariery, no w sensie mojej zawodowej ścieżce, jeździłam na takim rowerze, to się Caddy nazywało, który miał po prostu, woziłam odpadki z różnych miejsc wokół tego parku i przywoziłam je do tego parku i z nich produkowaliśmy energię w takiej kogeneratywnym systemie Mhm. wytwarzającym prąd i gaz. No i jakby gdzieś tam byłam, powiedzmy, ambasadorką też tego pilotażowego projektu. No i jakby tak mówię, krok po kroku gdzieś tam się wdrażałam w takie tematy, które już naprawdę były mi bliskie, tak? Bo jakby założeniem też tego projektu było to, żeby dostarczać tanią energię Mhm. w ramach na przykład danego siedliska. Można tak w dużym skrócie powiedzieć, bo tam bardziej chodziło o to jakby taki ekosystem miejski, ale żeby na przykład budynki biznesowe, na przykład w których są kantyny, w stołówki, mogły jakby zaopatrywać się we własną energię przynajmniej w jakimś zakresie. Tak, I z ten odpadów, z bioodpadów po prostu. tak, żeby z tego, co po prostu jest produkowane w kuchni i tak dalej, i być może w ogrodzie, no bo to miało też promować tworzenie domowych, no przy budynkach, tak, tych biznesowych, też tworzenie ogrodów, z których można byłoby pozyskiwać nawet te najprostsze rośliny, jak zioła, jakieś podstawowe, takie sztampowe Tak. produkty, które no zawsze w tej diecie gdzieś tam się pojawiają, czy w tych kantynach w każdym posiłku występują. No nie wiem, jakieś okopowe ziemniaki, marchewki, no to takie Mhm. typowe rośliny. No i jakby z tego odpadu, jakby z tego odpadu bio, on by był też on by zasilał również ten cały system, tak? No bo to były Czyli z takie jednej mikro. strony można pozyskać gaz, a z drugiej strony nawóz naturalny. Tak, i jeszcze nawóz, no to i nawóz, i jeszcze prąd, tak? No bo jakby Tak, gaz miał, w sensie ciepło, prąd, no tak. i fertilizer, nie? Czyli właśnie ten nawóz i płynny, i ten. No i robiliśmy też różne tam eksperymenty w ramach tego pilotażowego projektu. No głównie to robili też studenci jakichś biochemicznych na przykład kierunków, tak? Mhm. Czy jakieś tam mikrobiologii, bo tam z algami też Tak. pracowali. No generalnie bardzo fajne. No ja się bardzo mocno w to wkręciłam, mocno się tam rozwijałam, natomiast ja cały czas miałam w głowie ten mój wyjazd, taki eksploracji świata, powiedzmy. W międzyczasie ja się w ogóle dostałam na projekt w Hiszpanii, taki refundowany z Unii Europejskiej. No i mieszkałam, no właśnie trochę przerwałam ten mój plan bycia w Anglii, tym, że przez rok byłam w hiszpańskiej Galicji, gdzie pracowałam w ramach projektu takiej organizacji pozarządowej, która akurat w tym, czym ja się bardzo interesowałam, no to jakby fokusowała się na ogrodnictwie takim miejskim, na suwerenności żywieniowej i na takim kompostowaniu też miejskim. I nie tylko, ale jakby to były te tematy, w które ja się bardzo mocno tam wkręciłam. Mieliśmy tam taką ziemię, powiedzmy, dzierżawioną na taką umowę niepisaną. To nie ma takiej jednostki, powiedzmy, w Polsce, bo to są takie banki ziemi, gdzie w Hiszpanii coraz więcej tego na tamten moment jakby się pojawiało, głównie w północnej Hiszpanii. To tak jak mamy banki nasion, to tam były banki ziemi opuszczonej, można powiedzieć, albo takiej, do której ludzie powiedzmy nie mają bezpośredniego dostępu przez to się nazywa minifundismo po hiszpańsku, a to chodzi o to, że jest jakby takie rozczłonkowanie własności. I ludzie po prostu, nikt się nie czuje odpowiedzialny za ten kawałek ziemi, a jednocześnie nie może nic z nim zrobić, bo on ma jakichś właścicieli. I tym samym działka, którą tam mieliśmy, to było chyba 300 czy 500 metrów kwadratowych, miała na przykład 5 właścicieli, z których żaden nie był tą działką zainteresowany, Coś ale ty. całe szczęście dało się z nimi dogadać, że my jako organizacja będziemy trzymali nad tym terenem pieczę za nich, powiedzmy, bo tam już wcześniej były jakieś takie epizody, że ktoś się tam powiedzmy włamał, to za dużo powiedziane, bo tam nie było za bardzo ogrodzenia, ale że ktoś po prostu się tam zalągł i na przykład wzniecił pożar, no i wtedy oni musieli wszyscy płacić za na przykład akcję gaszenia, tak? No Tak. taki standard. No i generalnie im to było nawet na rękę, więc zasadniczo takie projekty w ten sposób właśnie działały. One miały być niefinansowe, w tym sensie, że nie ma z tego jakby dochodu dla osoby zajmującej się tym kawałkiem ziemi, ale jakby w celach Non-profit. społecznych.
Mhm. Dokładnie, no można tak powiedzieć, nie, że albo w celach na przykład, społecznych, czy, właśnie takich, NGO-sów, gdzie mogą prowadzić działania edukacyjne, być Mhm. może też sprzedawać to w jakimś stopniu, nie wiem, robić warsztaty, płatne i tak dalej, no ale to płaci się za edukację, a nie za jakby Tak, eksploatowanie tak, bezpośrednio tej ziemi. tak. Tam już w szczegóły nie ma co wchodzić, no ale generalnie to jakby w to byłam bardzo mocno zaangażowana. Potem, faktycznie pojechaliśmy w tą podróż, żeby już skrócić tą opowieść i tam, w różnych miejscach na świecie zbierałam też tą wiedzę, związaną z prowadzeniem miejsc. Oczywiście one są inne niż w Polsce, tak, ale jakby właśnie ta kompleksowy pogląd na Mhm. to, w jaki w ogóle, dla mnie ważne było to, żeby widzieć, jak ludzie też się do tej ziemi odnoszą. Obojętnie, czy to jest, gleba kwaśna, czy to jest, nie wiem, czy to jest gleba sucha, tak, czy tam nie ma w ogóle roślinności takiej, którą my jakby uważamy za bujną na przykład. Zupełnie inne, bo na przykład, no nie wiem, ciężko mówić o bujnej roślinności, gdzieś tam, w suchych Indiach, tak, w suchej części Indii, gdzie naprawdę walczy się o każdą ziemię, nie wiem, tereny półpustynne, a jednak rośnie tam las, tak. Byłam w takim projekcie 2 tygodnie na przykład, no i tam, poznałam takie naprawdę, no, bardzo efektywne, i efektowne, metody sadzenia drzew na suchych terenach, no, takie dość mocno kompleksowe i złożone, ale wcale nie trudne. W sensie po prostu trzeba pamiętać o różnych tam, etapach, żeby na przykład każde drzewo było w jakiś, konkretny sposób sadzone, no i oni w ten sposób dochodzili, zdaje się, do 84% skuteczności. No i no Niesamowite. naprawdę, no to na takich terenach, no które, no nie wiem, u nas, no to się rozkłada ręce, powiedzmy, tak, no to się jedzie po prostu do końca, się eksploatuje to pole, a potem to już cześć, nie, no jakby potem się je przemianowuje na działkę budowlaną i rolnik przestaje się nim interesować. No i Tak. jakby mm, cały czas miałam takie poczucie, że po prostu chciałabym bardzo mocno iść w kierunku jakby zwiększania tego potencjału ziemi, no może to bardzo górnolotnie brzmi, ale takiego po prostu, wiem, jak ziemia potrafi być piękna, to te podróże Ależ też mi oczywiste. dały mi duży ogląd na to, no bo wiadomo, no ktoś może nigdy nie wyjechać ze swojego skwerku, gdzieś tam w Polsce na przykład i nadal się ziemią zachwycać, tak, ale ja jakby miałam takie poczucie też, tego takiego wolnego ducha, który chce zobaczyć coś więcej, no i to myślę dało mi jakby przynajmniej w przypadku mojej osobowości jeszcze większy ogląd, na to, że no naprawdę jest o co walczyć. Jest po prostu ogrom pracy, którą trzeba wykonać, ale jest też jest duża nadzieja, mimo tego, co się teraz myśli i uważa i jaka jest myśl mainstreamowa, że po prostu świat się wali, apokalipsa i nie wiadomo co, no to jednak tych grup ludzi w takim mikrowymiarze jest naprawdę bardzo dużo, a nikt Mhm. żadnej tak naprawdę zmiany na świecie nie przeprowadził, tak, ani w pojedynkę, tak, ani od razu ogromną grupą, rzeszą ludzi, która zajmuje cały kontynent, Tak, tylko to są właśnie oczywiście. Ewolucja ma być, a nie żadna rewolucja. Nagle bach, błysnęło, no huknęło, zmiana świata. A oprócz tego to jak jest chyba niemożliwe. koniec świata jakiego? Starego świata. A to oznacza zawsze początek czegoś nowego. Tak. Wszystko No w i właśnie temacie. i to ja myślę, że to po prostu jest zawsze ruch ludzi i to jest tych właśnie mikrodziałań, a one po prostu w dużej właśnie przez na przykład takie poznawanie, czy, przez poznawanie, tak, innych ludzi, którzy odwiedzają takie miejsca, ale też na przykład przez nasze dzielenie się z innymi takim właśnie własnym przykładem. I dla mnie na przykład, już też jakby skracając potem, jakby ta moja ścieżka była jeszcze bardziej złożona, powiedzmy, bo byłam to tu, to tam, już miałam swój ogród w Mhm. Hiszpanii, miałam swój ogród w Anglii, więc też w różnych mikroklimatach, praca z zupełnie różną ziemią, to w ogóle już po tej podróży, tak, ale, jakby do czego dążę, to do tego, że jakby właśnie ten ogląd na to wszystko dał mi takie poczucie, że ta praca z ziemią to jest, no, jedna z ważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, i wcale nie jest tak, że ja sama w pojedynkę nie jestem w stanie nic zrobić. No jestem. Na przykład kupiłam sobie ziemię w Borach Tucholskich, bo akurat nadarzyła się okazja i miałam do tego możliwości, finansowe i to wcale nie to, że, powiedzmy to, jakoś bardzo mocno bazowałam też na swoich oszczędnościach. Po prostu złożyło się też na to różne inne czynniki. Też jakby dobry moment, tak rynkowo, w czasie, na zakup tej ziemi tutaj, no mówię, przypadek, trochę nas ta ziemia znalazła i tak dalej, no złożyło się na to mnóstwo czynników, no ale stałam się właścicielką ziemi, tej ponad 0,5 hektara, którą teraz dysponuję. No i jakby można byłoby powiedzieć, przecież to jest kropla w morzu, tak? Nie wiem, Tak, gleb na świecie. przepraszam, że ci na chwilkę przerwę, kochani. 0,5 hektara, czy to jest dużo, czy to mało? To jest 5000 metrów kwadratowych. No 6 000 akurat mamy, no. 6000. No to wyobraźcie sobie taką działkę, załóżmy o szerokości 100 metrów i długości na przykład 60.
Tak. 6000 metrów kwadratowych. Typowa działka budowlana to jest 500, 800 metrów to już całkiem dobra działka. A to jest 6000 metrów. Ile fajnych rzeczy można tam zrobić. No właśnie, ale można byłoby też pomyśleć, że to przecież kropla w morzu, tak? No w sensie jakby to Pozornie nie kropla w reprezentuje. morzu, tak. I że to przecież nie reprezentuje, nie wiem, ani gleb, tak, nie wiem, powiedzmy w takim wymiarze, nawet, krajowym, ale już nie mówiąc o globalnym, no nie, że jakby może nie wiem, ja akurat jestem otoczona lasami, no to jestem w komfortowej sytuacji. Jakby można wiele rzeczy tu podważyć, jeśli chodzi o wartość na przykład, nie wiem, pokazywania, tego terenu i w jaki sposób ja go tam tworzę i modyfikuję, w sensie jakby kształtuję, bardziej w tym kierunku bym to nazywała. Natomiast ja właśnie uważam, że to jest jedna z rzeczy, które skłoniły mnie do tego, żeby prowadzić swoje na przykład social media, że gdzie jakby ja trochę byłam przeciwna temu, bo miałam takie wrażenie, że mnie to odciąga od tego, na czym mi najbardziej zależy. Tak, ja nie wiem, nie chodziło mi o to, że ja będę siebie pokazywać i nie wiem, jakoś robić z siebie, nie wiem, tak, no nie wiem, jakoś takiego autora tutaj pomysłów, tak? Tylko raczej chodziło mi o to, żeby też mieć czas po prostu na to, no bo nie ukrywajmy, działania w social mediach zajmują najczęściej Bardzo twórcom. dużo czasu. Tak, no nawet osobom, które się tym stricte nie zajmują, a zajmują się czymś innym, co chcą pokazać, no to połowę czasu na przykład, tak? Tak, 3 godziny mogę być w ogrodzie, a 3 godziny obrabiam filmik, jak robiłam grządkę podwyższoną, no tak, nie? Albo wręcz robię dokładnie. ileś dni coś, a potem 3 godziny spędzam na tym, żeby to pokazać, tak? No więc jakby bardzo się ze mną to kłóciło na początku, w sensie z takim moim poczuciem sensu w ogóle robienia tego, ale teraz po 2 latach, gdy już tu mieszkamy i gdzieś tam powiedzmy się z tym oswoiłam, to mam poczucie, że jest to jednak ważny element mimo wszystko, bo nawet jeśli, to może no właśnie ja nie mam jakichś super też zasięgów, tak, więc może to nie jest Mhm. tak, że ja, nie wiem, poruszę tłumy za sobą, ale wystarczy często, że jedna osoba się zainspiruje. Ona już ma tak dużą moc Dokładnie. sprawczą, Tak, ona w przepraszam sensie cię Radka, nawet że wejdę tu ci w słowo, bo przecież ja też jestem youtuberem takim, ten kanał nie jest jakiś powiedzmy wielki, jest w zasadzie niszowy ze względu na charakter, ale ja to robię i ja przekonałem się w swoim życiu, że czasami człowiek robi, jakby nie wie do końca dlaczego, tak jakby coś kierowało nim i dopiero po pewnym czasie wychodzi, że w ten sposób się służy całej ludzkości. Nawet jeżeli to jest tylko jeden człowiek, tak jak ty powiedziałaś już przed chwilką, zapłodnisz mu mózg. Ja używam takiego określenia, zapłodnij mózg. Jeżeli jednemu człowiekowi zapłodnisz po prostu mózg, to już się co zaczyna zmieniać, bo od tego człowieka to jest taki rodzaj pozytywnego zarażania. Zarazi kogoś innego, zarazi swoją rodzinę, albo ewentualnie rodzina powie: weź się puknij, kurczę, głąbie, zajmij się czymś normalnym. No i jesteśmy znormalizowani i tak dalej. Nie zważajmy na to, róbmy swoje po prostu. Czyli no właśnie tak. zaczęłaś robić coś pięknego. Znaczy tak, no ja bardzo się zniechęcałam do tych, tutaj nadal mówiąc na przykład o Instagramie, w ogóle o social mediach, tak, zniechęcałam się, bo właśnie ten czas, to 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 wymaganie tego zaangażowania, a jednocześnie niezbyt duży efekt, tak, w sensie mnie bardzo zniechęcał na początku, że jednak bez takie organiczne zbieranie na przykład obserwujących, no to no naprawdę mozolnie szło. Nie wiem, ja nie potrafiłam jakoś wejść w ten algorytm, tak, i jakby bardzo mnie frustrowało to, że ja w ogóle muszę o tym myśleć, tak, jakby to ja nie chcę o tym myśleć, w sensie to nie jest dla mnie jakby taka główna wytyczna mojego życia, że ja będę spędzała godziny czas rozkminiając algorytm na Instagramie, żeby trafić do jak największej ilości osób, a de facto potem okazuje się, że to, co do nich trafia, no to wiadomo, co trafia na Instagramie do ludzi. No bardzo szybki, prosty przekaz, dużo kolorów, dużo pięknych zdjęć i tak dalej. No a jakby, no nie ukrywajmy, tworząc coś z niczego, no bo tak można to nazwać, to co ja tutaj Tak. robię, czyli pole takie uprawowe, które tak wyjściowo ta działka wyglądała, sucha po prostu jak w pieprz, pozostałości po uprawie kukurydzy, więc wszędzie sterczące tylko pachołki od kukurydzy, no i nic więcej, tak? W sensie tutaj nic po prostu nie było, to było puste pole i cały czas zbieram się zresztą, żeby na tych social mediach pokazać tą transformację, ale też jakby nie ukrywajmy, tu jesteśmy dopiero 2 lata i no, ta transformacja jest, ona w dużej mierze zachodzi poprzez jakby inicjowanie przeze mnie różnych procesów,
W dużej mierze to jest też jakby przywracanie, ta natura sama się po prostu też tutaj lgnie, tak, do tego swojego Mhm. siedliska, które chce, no bo na przykład to akurat często jest tutaj też, no tak zauważalne w kontekście, nie wiem, przejmowania takich pustostanów przez sosnę, tak, no bo wiadomo, jesteśmy w Borach Tak, Tucholskich, tak. tutaj no jakby w ogóle nasze szerokości geograficzne to po prostu jakby zostawić je odłogiem, nie wiem, na przykład nie kosić łąk, o które też trzeba oczywiście dbać, bo ten pokos tych łąk jest ważny, żeby te siedliska zachować, a gdyby je zostawić, no to one wszystkie powrócą do lasu, tak to się Tak mówi w powrócą. skrócie, że Tak. las po prostu zarośnie, no więc część siedlisk po prostu trzeba chronić przed tym, żeby te drzewa ich nie zarosły. Część, no tak jak ja na przykład mam tutaj taką ideę, żeby regenerować tą glebę, czyli no w miarę upływu czasu ten piach po prostu zacznie się zmieniać też w bardziej, no ta szata roślinna się po prostu zagęści, zmienią się warunki te gruntowo-wodne, no dużo rzeczy się tu zadzieje, no ale jest to proces bardzo powolny. I tak samo miałam, my jako ludzie ogólnie teraz współcześni, mamy takie potrzeby, żeby to się wszystko zadziało od razu, tak, żeby od razu był efekt, żeby od Fast, razu wszystko było widoczne, od razu zdobywamy to, co chcemy i tylko wtedy jesteśmy ludźmi sukcesu. fast, I w ogóle no, fast, fast. Fast i fun, niestety fast food, fast sex. tak. I niestety też tak traktujemy przyrodę w Mhm. dużej, znaczy ja widzę, że to się też zmienia jakby, nie? No, nie wiem, czy jestem też dobrą osobą, żeby jakoś wielce tam o tym mówić, bo nie wiem, ktoś może powiedzieć, że nie wiem, czy jest moja jakaś tam osobista opinia, no ale no zwróćmy uwagę na to, że nie wiem, obserwując wiele kont, które zajmują się ogrodnictwem czy ochroną przyrody, ale taką prawdziwą ochroną przyrody, no to przecież widać to, tak, że ludzie jakby coraz bardziej doceniają wartość przyrody, to po pierwsze, a po drugie, coraz więcej ludzi chce tej przyrody nie tylko z niej korzystać w Mhm. sposób powiedzmy nieinwazyjny, ale też chce jej pomagać, tak, chce jakby dawać coś od siebie, nie tylko jakby brać czy korzystać nawet w nieinwazyjny sposób, tylko właśnie gdzieś tam dawać z siebie i tworzyć. Jakby w tej przyrodzie tworzyć, jakby stwarzać te ekosystemy jeszcze bogatszymi. No i jakby to jest moja główna idea tutaj, żeby pokazywać, że właśnie z takiego pola, z którego no, można było powiedzieć już nic nie będzie, Tak. czy nie wiem, jak nie nawieziesz, nie wiem, tam mnóstwa po prostu ton obornika, no to już tam nic nie zasiejesz, Mhm. no ale no nieprawda, tak, no jakby może to jest właśnie też fajne, że ja taką działkę nabyłam, bo potem dużo osób mnie pytało, nawet zajmujących się permakulturą, czy bo też są takie kryteria, jak się szuka działkę pod permakulturę, no to żeby zwracać uwagę na te różne takie czynniki też abiotyczne, czyli wilgotność, nasłonecznienie, oczywiście tak, Mhm. jakość gleby, no ale dobra, no jakby umówmy się, na ziemi naszej ta jakość gleb się cały czas z każdym dniem się pogarsza, no więc jakby ten areał dostępności dla nas też się zmniejsza, no nie ma takiej możliwości, żebym ja jakby wszystkie kryteria zostały spełnione do tego, żebym ja mogła nabyć jakąś działkę i finansowe, i odległościowe, i nie wiem, jakość Tak. gleby, i nie wiem, nasłonecznienia, zadrzewienia, wszystko. Ja kupiłam po prostu pustą działkę, w ogóle się nie interesowałam jakby tym, czy ta gleba jest piaszczysta, czy nie piaszczysta, po prostu byłam szczęśliwa, że mogę mieć tą działkę i że mam potencjał, żeby działać. I teraz, czy będę miała więcej pracy, czy będę miała mniej pracy, no zostało już zweryfikowane w trakcie moich obserwacji, gdy tą działkę faktycznie nabyliśmy. Tutaj też jest takie ciekawe zjawisko, że ja mam z jednej strony mojej działki mam rzeczkę, więc mikroklimat w Oj, ogóle marzenie. Duża no tak, rzeczka? słucham? Duża rzeczka? Nie, właśnie nie, to jest taki strumień, można było powiedzieć, strumyk. Tak pira za Natomiast oko, no, jakiej szerokości koryto? no ja myślę, że tak może z 4 metry. Bajeczka. No, więc taki idealny do tego, żeby się chlaptać latem, Tak, tak, tak. płytki, więc niegroźny powiedzmy dla dzieci, tak? A Mhm. tutaj trochę mamy taką osadę też utworzoną, będzie też więcej dzieci niż tylko moje jedno i to jeszcze w takim wieku podobnym, więc w ogóle super. Mhm. No, są łąki, tak? Są pola z drugiej strony, ale powiedzmy bardziej te łąki są tutaj tą Tak. wartością. Jest las. No i właśnie nawiązuję do tego dlatego, że z jednej strony mam suche pole, znaczy no teraz już coraz mniej, tak? Już działam tu 2 lata, ale powiedzmy zastałam stan suche pole, takie jakieś resztki pożniwne i jakby bardzo wyeksploatowana po prostu Mhm. gleba klasy 5. i 6., a z Mhm. drugiej strony, jakby nie z drugiej strony, tylko kontynuacja ta działki od takich zadrzewień śródpolnych, które to były jedyne zadrzewienia, 3 wierzby,
takie rozłożyste, no to tam za nimi z kolei łąka półwilgotna, co jest w ogóle no totalny kontrast, tak? No takie suche pole piaski, a tutaj łąka półwilgotna i jakby torfy z soczewkami piasku, no bo wiadomo, struktura geomorfologii jakby powierzchni ziemi jest no złożona, tak? W sensie to nie jest tak, że mamy tam jakieś warstwy i Mhm, torfu jest mhm. idealnie pasek, tylko to jest tam powiedzmy wszystko poprzeplatane takimi właśnie soczewkami i nierówną taką powiedzmy sinusoidą w przekroju geologicznym, ale jest, tak, w sensie zupełnie inna, tak, torf, no, no jakby umówmy się, torf to jest zupełnie inna struktura gleby niż piach, czy tam piach glinasty, czy o różnej tam wielkości drobin piaski, bo tutaj mamy różne, tak, w sensie różnie to, ale to nie jest ani torf, ani piasek to nie jest idealne, to nie są idealne warunki glebowe do uprawy czegokolwiek. Także no, to jest jednak mimo wszystko trudny teren, ale tym bardziej mam wrażenie, mimo tych trudności, głównie takich motywacyjnych myślę, przez to, że jakby docieram do małej ilości ludzi, że jakby nikt tego nie dostrzega, że ja to robię trochę dla siebie, a jednak tracę dużo czasu na to, żeby to jakoś publikować i tak dalej, Mhm. to mimo tej niskiej motywacji e, naprawdę cieszę się, że tego nie porzuciłam, żeby nie porzucić na przykład Instagrama, Facebooka. Gdzieś tam myślę, że muszę to troszeczkę bardziej zaktywizować, ale cieszę się, że tego nie porzuciłam, bo widzę, że to jednak ma naprawdę dużą wartość nawet dla takiej małej ilości Przykład dla innych. ludzi, dokładnie. I to, że ja pokazuję coś na tak bardzo trudnym terenie, w sensie Tak, na takim zupełnie, no takim zupełnie jałowym, także zaczynałam po prostu od takiej jałowizny totalnej i że rzeczywiście można coś z tym robić. No wiadomo, są trudności, to nie jest tak, że to są tylko sukcesy, tak, to nie jest tak, że ja tutaj po prostu cokolwiek nie pomyślę, to się tworzy samo z siebie, tak. Dużo rzeczy poległo tak w moich planach, że tak powiem, czy w moich próbach wręcz, znaczy raczej niż planach, no bo tak. powiedzmy, że jakby też dużą wagą w tym, jak ja tworzę ten ogród i w ogóle ogrody, jest to, że ja patrzę i bardzo mocno analizuję jakby te rodzime gatunki, takie, które po prostu są właściwe dla danego siedliska, no bo to jakby wychodzę z takiego założenia, że oczywiście my możemy wprowadzać różne gatunki, tak, Tak, możemy, nie tak. wiem, nawet rodzime, ale z drugiego końca Polski, czy z, nie wiem, terenów górzystych, czy z terenów, nie wiem, wydmowych i tak dalej. No tutaj wydmowe to akurat się zgadza, ale powiedzmy z różnych innych części Polski i one nadal będą rodzime, ale nie będą właściwe dla siedliska i my będziemy musieli znacznie więcej czasu poświęcić tym roślinom, i one w ogóle jakby nie będą, bo to też nie jest takie proste, tak? One nawet jak się nam zakotwiczą, no to jest jakby łańcuch powiązań. Tak, Ptaki, nawet te same ptaki, te same, nie wiem, sikorki tu w Wielkopolsce i w Podkarpackim, one będą przyzwyczajone do innych warunków środowiskowych, wokół których żyją, więc jedne znają bardziej, nie wiem, jarzębinę, tak, która tak. rośnie na okrasach lasów, a inne, no nie wiem, będą bardziej zaznajomione z owocami czeremchy, czy to zwyczajnej, czy amerykańskiej, tak? I jakby to też jest ważne, bo rośliny, jakby w sensie i rośliny, i zwierzęta tworzą dużo powiązań. I my, tak? No my jako całość, jako te właśnie Cały powiązanie tych. ekosystem. Dokładnie, ożywione, nieożywione, wszyscy tworzy, jakby to wszystko tworzy tyle powiązań, że to naprawdę jest istotne, żeby te gatunki były też znane, na przykład Tak. zwierzętom, bo one wtedy chętniej przebywają w takim środowisku, chętniej tworzą swoje, nie wiem, siedliska lęgowe, tak, Mhm. że chętniej przebywają w terenie, który znają, a niektórzy dopiero muszą poznać, no bo no jakby umówmy się, no dla każdego, tak, organizmu łatwiej jest już przebywać w czymś, co zna, a nie w czymś, co To musi jest normalne, eksplorować bo i to tam jest efekt takiej tak zwanej hemostazy życiowej, pewnego dokładnie. przyzwyczajenia, nawyków przenoszonych z pokolenia na pokolenie, Tak, takiej przenoszonej pamięci wiedzy. komórkowej, nie? Tak, Tak, tak. No więc nawet mówi się o tej pamięci komórkowej w kontekście roślin, nawet takich naszych hodowanych, czyli wymyślonych przez człowieka de facto, czyli w warzywach, no tak. nie, w takich roślinach jadalnych, nie dzikich, tylko roślinach jadalnych, które wytworzyliśmy na potrzeby rozwoju rolnictwa, no że one też przenoszą informację komórkową, więc nasiono niesie tą informację jakby z rośliny matki, która żyła czy rozwijała się w jakichś konkretnych warunkach. Więc to jest na przykład też ważne, żeby zbierać
nasiona, jakby robiąc uprawę roślin jadalnych, zostawiać zawsze część tej uprawy do momentu wydania nasion, żeby te nasiona pozyskiwać, bo te rośliny, jeśli one dobrze sobie żyły w tym terenie, czy stworzyliśmy im, pomogliśmy im w tych warunkach, żeby one mogły tutaj tą homeostazę jakby zdobywać, jakby do niej dążyć, no to z każdym pokoleniem, jakby każde te nasiona zasadzone z tej rośliny będzie tutaj się lepiej czuło. Tak. Część roślin na przykład od razu widzimy, nie ma sensu zbierać z rośliny, która po prostu totalnie walczyła o przeżycie nasion, chociaż ja i tak na przykład często to robię, bo chcę zobaczyć, czy ona sobie nie poradzi lepiej, bo jakby mówię, ja raczej bazuję na tych gatunkach rodzimych, więc o ile to nie wiem, na przykład nie byłaby magnolia, którą bym próbowała tutaj zasiedlić, tak, i właśnie w ten sposób ją testować, nie wiem, ponad tam powiedzmy swoje siły, czy tam no po prostu co wymagałoby dużo zaangażowania i to są takie gatunki, które no jakby powiedzmy być może, no mówię to typowo na przykład o warzywach, które być może z czasem, jak ja tą glebę będę właśnie regenerować, no to one się po prostu lepiej poczują, więc i tak wolę mieć swoje nasiona, które już nabywają cechy właściwe dla tego środowiska. Danego terenu, tak, tego środowiska. Dokładnie, więc one się uczą tego terenu też, no nie? Więc ja i tak je zbieram, o ile jest to możliwe, bo czasem po prostu pewne uprawy totalnie się nie nadają, tak? W sensie nie wydadzą nasion na przykład. No i niestety tracę sezon, żeby na przykład zakotwiczyć daną roślinę. W kontekście na przykład warzyw, bo to jest jedyna przestrzeń w ogrodzie, akurat w swoim, tak? W sensie, bo jak ja tworzę komuś ogród, no to ja tam się na przykład na warzywniku nie skupiam. Wtedy jakby działamy na innych troszkę zasadach. Natomiast tworząc u siebie warzywnik, wiem, że jest na przykład jakaś pula roślin, czy właśnie warzyw, które my chcemy po prostu jeść. I jakby to jest jakby gdzieś tam większy wysiłek, który wkładam to, żeby na przykład uzyskać jakiś tam sensowny plon z jakiejś konkretnej rośliny, ale to jest tylko też jakby troszeczkę fanaberia, tak? W tym sensie, że ja chcę po prostu mieć te rośliny, bo moje dziecko lubi, nie wiem, groszek albo jakiś tam coś konkretnego, tak? No i powiedzmy to jest jedyna taka przestrzeń, gdzie powiedzmy wkładam w to więcej wysiłku. Natomiast w ogóle moją ideą w kontekście tworzenia ogrodu jest to, żeby te rośliny się tam po prostu dobrze czuły od początku, albo żeby właśnie będąc właściwymi dla danego siedliska, one miały szansę stworzyć taką homeostazę tego mikroekosystemu, który jest w naszym właśnie siedlisku też ludzkim, czyli właśnie wokół naszego domu, blisko miejsc, gdzie po prostu przebywamy codziennie, no, w przeważającej tak, ilości czasu. No i to jakby jest to, czym ja się powiedzmy kieruję, już tak puentując moją przydługawą pewnie opowieść, ale tak, no więc nie wiem, czy miałbyś jakieś na przykład pytania w kontekście tworzenia takich ogrodów już bardziej Tak, szczegółowo, czy bo ja wiem, już że wyczerpałam temat? sporo żeśmy rozmawiali wcześniej przed włączeniem nagrania samego, a ty też jest ograniczona jesteś czasowo, natomiast mam jeszcze pytanie. Bo my mówimy na przykład o permakulturze, a w ogóle może inaczej na początek. Takie krótkie wyjaśnienie. Słuchajcie, bo Nati mówi o tym, że trafiła na kawałek ziemi, którą w tej chwili obrabia. Ja chciałbym tak jakby potwierdzić albo zaprzeczysz. Mówiąc o ziemi, możemy trafić na dwa takie pojęcia. Ziemia żyzna, ale nieurodzajna i ziemia urodzajna. I teraz, jak to żyzna, a nie urodzajna? Tak, bo na przykład ona może mieć wszystkie składniki niezbędne do rozwoju roślin różnych, ale na przykład nieurodzajna, bo nie ma wody, a więc nie rodzi, ale ona jest żyzna, czyli zawiera, ma potencjał. Czyli słuchaj, masz ogromny talent i w ogóle, ale ty nie pracujesz. No, masz świetne predyspozycje na to, żeby na przykład być świetnym pływakiem, ale musisz pracować, tak? Czyli jest ten potencjał. I teraz ty trafiłaś na tą swoją ziemię, o której mówisz, że no trudno coś tam uzyskać, ale Natalka, ty masz potencjał potężny. Ty masz No, w tym jest. chcenie, ty masz energię do tego, żeby pracować i to da efekty, to jest coś takiego. Ale ty mówiłaś również, bo wielu ludzi mówi o permakulturze, bo ty chcesz pewne rzeczy robić zgodnie z zasadami permakultury. Słuchaj, to jest pojęcie, które funkcjonuje oczywiście już w tej chwili w przestrzeni. Wyjaśnij taki w paru słowach, na czym się zasadza ta cała permakultura, o co tu chodzi?
Bardzo trudno jest to wytłumaczyć w kilku słowach. Niestety też w takim powszechnym użyciu one zostało jako termin w ogóle bardzo mocno spłycone, bo, no to jest tak jak, nie wiem, mówić o powiedzmy, czym jest medycyna. No medycyna ma różne swoje dziedziny też, tak? No i jakby to jest taki jeden duży wór, tak bym mogła powiedzieć, który głównie opiera się o właśnie takim dobrym projektowaniu, na dobrym projektowaniu kawałka ziemi, którym dysponujemy. Natomiast my, mówiąc o projektowaniu permakulturowym, bo to jest najczęstszy termin, z którym się spotkamy, no nie mówimy tutaj o tylko takim technicznym odtwarzaniu, czy takim mechanicznym tworzeniu czegoś, jak nie wiem, mechanik samochodowy tworzy samochód, tak, który jest złożony z różnych części, które ze sobą współdziałają i działają, no i tylko przez to współdziałanie ten samochód może jechać. No i dobra, i to jest jakby jedna część, ta techniczna część permakultury. Natomiast mamy w permakulturze też jakby tą część taką, powiedzmy, świadomościowo, nie wiem, mentalno-relacyjną, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć do końca. Jest też etyka permakultury, która wiąże się z naszym w ogóle podejściem do życia i świata. Ona może w takim powszechnym gdzieś tam rozumieniu, nie wiem, tam może niekoniecznie jest potrzebna do tworzenia ogrodu, tak? W sensie, no przecież ludzie tutaj wokół nas mają wszyscy, jeśli mają kawałek ziemi, to mają jakiś ogród, tak? I niekoniecznie muszą się jakimiś tam pryncypiami w ogóle permakultury, czy w ogóle Tak, jakimiś etycznymi prowadzić, tak? Te ogrody i się kierować tymi pryncypiami. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo, no ja, myślę, że nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że to jest no, najistotniejszy element tej permakultury, uwzględnianie relacji międzyludzkich, uwzględnianie relacji człowieka z naturą, bo to, że my znamy technikalia tworzenia czegoś, no to mhm, jeszcze nam nie daje tej pełnego oglądu tego, czy jakiegoś takiego w ogóle naszego połączenia takiego, no nie, z tą naturą. To jeszcze nie jest jakby wszystko, bo my możemy umieć coś wykonać, ale czy my będziemy w tym dobrzy, no to jest inna część, nie? No nie wiem, tak jak ty wcześniej poza kulisami mówiłeś, że studiowałeś budowę maszyn, no ale czy jakby czułeś to, że chcesz to robić, nie, stałeś się architektem maszyn, tak, no właśnie, bo jest ten element i czynnik ludzki. Dużo się też mówi, znaczy nie wiem, czy dużo się mówi, jakby ja dużo gdzieś tam eksplorując ten temat przez wiele, wiele lat, najczęściej mówiło się o projektowaniu, o tym, że właśnie te powiązania, tworzenie, nie wiem, tu niecek, tak, tu oczek wodnych, ten element wody, mhm, jakby tych czynników abiotycznych, tworzenia sektorów w permakulturze, tych powiązań, tworzenie jakby czy inicjowanie przyrody, która jest multifunkcyjna. Owszem, jasne, to jest mega ważne, w sensie to jest w ogóle kluczowe w permakulturze. Natomiast jeśli my nie będziemy jakby też kierować się pewną taką etyką, jakby tej naszej przynależności że jesteśmy jakby częścią tej natury i my tak, jesteśmy mega ważnym tak. czynnikiem, ale też emocjonalnie, to, że człowiek ma potrzebę odczuwania piękna chociażby, gdzie to jest no, bardzo rzadko wspominane, ogólnie w permakulturze, w sensie właśnie takiej w mainstreamowej permakulturze, a to jest no, naprawdę mega istotne, bo człowiek może dostać projekt permakulturowy, który ktoś mu stworzy i będzie on jak rozprawka na studiach, tak, czy praca podyplomowa 60-stronicowa i on najpewniej, jeśli ta osoba praktycznie nie ma żadnej takiego poczucia takiej holistycznej wizji świata w tym wszystkim, no to ten projekt najpewniej legnie gdzieś na półce i zostanie zapomniany, bo będzie po prostu zbyt przytłaczający, żeby wprowadzać go w życie, Tak, zbyt albo to. trudny do ogarnięcia mentalnie. Słuchajcie, ja ze swojej, że tak powiem, zupełnie z innej dziedziny, chociaż też mam ogród, uprawiam i tak dalej, ale z tej mojej działki chodzi o takie po prostu profilaktykę zdrowotną. A proszę pana, ale ja to słyszałem o tej kuracji, ja nawet mam ją. Na półce stoi. Albo kiedyś spotkałem człowieka, z którym się to mówiłem po prostu, to było wiele lat temu. Chodziło o takie specjalne maty elektromagnetyczne Bemer 3000, rewelacyjne, no, urządzenie, medycyna kosmiczna. I ktoś mu to sprzedał za ciężkie pieniądze, bo to wiele lat temu prawie 10 000 kosztowało, teraz więcej, no ale jest nowa jakość i tak dalej. Mówi, wie pan co, ale mam coś takiego u siebie. Gdzie go pan, co pan ma? Pokazuje, Boże. I co pan z tym robi? No nic, nie wiem w zasadzie do czego to wykorzystać. No facet mówił, że to jest bardzo dobre.
I nic poza tym. Tylko kwestia mówię, proszę pana, ma pan lekarza w domu. 2 razy dziennie po 8 minut pan powinien się kłaść i każdy z was w domu, domowników. Proszę rozkładać jedno oddzielne łóżko, kozetka jakaś i to ma być włączone i tak dalej. Znaczy mnie to jakby nie obchodziło, z tego jakbym nic nie miał. Mógłbym mieć jedynie to, że dałem człowiekowi informację. A więc Mhm. ty też mówisz, ktoś otrzymał od ciebie instrukcję dokładną, projekt, Tak. wszystko, no ale co on z tym zrobił? Położył na półkę, bo No nie tak ma właśnie, tego w mentalu jeszcze. często się to tak właśnie ostatecznie kończy, więc ja w ogóle miałam taką ideę, że będę właśnie projektować takie kompleksowe ogrody właśnie w takim zamyśle właśnie kierowania się tymi pryncypiami permakulturowymi. Natomiast w miarę tworzenia tutaj tego swojego projektu i innych też projektów, ja po prostu zrezygnowałam w ogóle z sygnowania tego permakulturą, bo mam wrażenie, że to jest zbyt przytłaczający w ogóle termin i zbyt skompleksowa Tak, idea, ale w ogóle to jest niepotrzebne. W sensie, może to jest zaskakujące, co teraz powiem, ale uważam, że to jest niepotrzebne. W sensie, żeby w ogóle żeby ludzie szli od razu full on w permakulturę, tak? Uważam, że ważne jest to, że jeśli ktoś czuje, że chce mieć ogród, który da mu wytchnienie, nie będzie musiał przy nim dużo pracować na przykład, tak, ale jednocześnie będzie on spójny z otaczającym go środowiskiem, to już daje taką człowiekowi, który ma właśnie ogólnie taką wrodzoną potrzebę piękna, bo co byśmy nie myśleli czy nie mówili, że nawet ktoś, kto tam jest zapracowany, jest pracocholikiem i po prostu w ogóle nie przebywa w naturze, to włóż go do tej natury i daj mu, w sensie zmuś go albo w jakiś sposób odetnij mu myślenie o tym, co go zaprząta każdego dnia, tak. on powróci do tego, do czego każdy z nas powróci. W sensie, czyli będzie miał bardzo podobne odczucia, no bo to jest to powiązanie tych takich niematerialnych, czy no nie wiem, tych takich rzeczy, których nie dostrzeżemy własnym okiem, to są zapachy, to są enzymy, Tak, tak, fitoenzymy, tak w sensie, tak. które przez rośliny są wytwarzane. Tam jest zespół różnych czynników, które po prostu na nas kompleksowo wpływają i jakby ja uznałam, że jeśli ktoś ma już nawet dryg ku temu, by ten ogród nie był trawnikiem z rolki i tujami, to znaczy, że jest Dowaliłaś, potencjał w nim, ostro dowaliłaś. Bardzo jest, dobre. Trawniki z rolki tuje. no Wszechobecne. ale no, umówmy się właśnie, że to jest 90% ogrodów wciąż. Tak, tak. No to jak człowiek ma się w tym Straszne czuć to jest. dobrze? To nawet nie można mówić, że to jest ogród jakiś i że to jest w sensie w takim znaczeniu, że to jest coś związane z naturą, no bo Tak. to jest moim zdaniem, ja to nazywam przedłużeniem korytarza w domu, no bo on musi być czysty, ma być jakoś spójny, nie wiem, z wnętrzem domu, przecież nawet architekci krajobrazu często tworzą w ogóle, nie wiem, jakieś struktury w tych ogrodach, które nawiązują, nie wiem, do wystroju wnętrza w domu. No, umówmy się, Matko Chrystusowa, no, to jest tak, że no, nigdy nie zrobimy sobie, znaczy no chyba, że w domu mamy dżunglę, tak? Ale to najczęściej, no też rośliny domowe są innymi roślinami niż są na zewnątrz. To, że ja mam w domu, nie wiem, tak jak tu zgniłą zieleń, czy tam, nie wiem jak ona się nazywa, jakaś tam rustykalną zieleń na ścianach, to nie znaczy zaraz, że tylko i wyłącznie sosna w moim ogrodzie będzie odpowiednim wyborem. Oczywiście będę patrzeć przez okno. Natalka, tylko sosny, żadnych brzózek na przykład, bo brzózki to są liście, później trzeba je zagrabiać, O, ale żadnych zagrabiać dębów, liście. żadnych wiązów, Tak. bo nie, proszę pani, ma być czyściutko. Tak, no to jest coś, co w ogóle jest takie uderzające, że część ludzi właśnie jakby ja nie neguję, bo ja nawet z takimi ludźmi jakby nie pracuję, chociaż chciałabym, szczerze powiedziawszy, Tak. chociaż chciałabym z takimi ludźmi móc porozmawiać, żeby poznać jakby co powoduje, czy to jest kwestia tego, że są tak mocno zatopieni właśnie w takich już nie odrealnionych, ale takich już właśnie bardzo powiedzmy Cywilizowanych. tak, w takich współczesnym postrzeganiu świata, tej sterylności i tego, że nie wiem, że po prostu tak dużo pracują, że nie chce im się grabić na przykład tych liści. Jakby patrząc na taki tylko wycinek i tylko bez jakby kontekstu, tylko na samo grabienie liści, które tworzą nam jakąś ilość pracy, rozumiem to, ale dlaczego by nie zaprojektować tej przestrzeni tak, że one tam, gdzie te liście spadną, one tam będą tak potrzebne, że one nam zasilą ten ekosystem bez naszego w ogóle udziału, tak? Czasem coś będzie trzeba może tam przenieść, ale no umówmy się, jeśli my to zainicjujemy, kawałek ziemi, ja nie mówię o 6000 metrów, to może być 50, to mogą być 3 metry kwadratowe ogródka, Tak który mamy jest. przed domem.
możemy go stworzyć w taki sposób, że on będzie i dla nas korzystny, jako człowieka, który w tym ogródku przebywa, czy w tej przestrzeni w ogóle, tak? Bo to nawet nie musi być płot, tak? W sensie to nie o to chodzi, że właśnie wręcz przeciwnie, wręcz jakby my możemy stworzyć tą przestrzeń, która będzie tak spójna z otoczeniem, że ten płot będzie niepotrzebny. I jakby, i to też mówię, to mam trochę poczucie, że ludzie z jednej strony bardzo mają jakieś potrzeby estetyczne niezaspokojone i tam po prostu walą palmy gdzieś tam po ogrodach, a z drugiej strony nie rozumiem ogrodów, które jednak przeważają, czyli właśnie trawnik z rolki, przycięte w idealny sposób tuje i jeszcze co gorsza, nie wiem, jakieś tam część żywopłotu z laurowiśni na przykład, no nie? Wszystko Mhm. gatunki nierodzime, gatunki, które w żaden sposób, to jest taka pustynia biologiczna. Nawet tuja, no, która przy przycinaniu, ona, no nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, dużo osób, z którymi rozmawiają, nie wiedzą o tym, że ona podczas przycinania wydziela takie eteryczne związki, które bardzo źle oddziałują, nie wiem, no tarczyce, no kobiety, dużo kobiet boryka się z problemami tarczycy, a Tak, no ależ jednocześnie właśnie dobrze, że o tym mówisz. jest dużo jakichś takich elementów, z których sobie ludzie w ogóle nie zdają sprawy, bo patrzą tylko właśnie na ten wycinek rzeczywistości. Tak. Nie chcę grabić liści, nie chcę, albo chcę szybki efekt tui, która oddzieli mnie od świata. Chcę, że ja sobie tylko to przytnę i to będzie po prostu wyglądało jak pod linijkę, tak? Jakby nie wiem do końca jeszcze przy tej mojej bytności w tym świecie ogrodowym w Polsce, jakby bardzo mocno ja się z nim związałam dopiero te 2 lata temu faktycznie, bo wcześniej to wciąż była taka eksploracja, jakby porównywanie, eksperymentowanie w różnych terenach, natomiast ja nadal nie zdiagnozowałam tej choroby, w sensie nie wiem jak dokładnie do takich osób dojść, bo jednak umówmy się, social media to jest zawsze taki informacyjny bąbelek, w którym spotykamy ludzi nam podobnych, czy no nigdy nie, ja nie wiem, nie będę obserwowała kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, teoriami spiskowymi, bo na przykład w ogóle mnie to nie interesuje, w sensie jakby w ogóle, nie wiem, powiedzmy jestem temu przeciwna, więc ja nie będę wchodziła w ten świat jakby Tak. To nie dobrowolnie, jest tak? twoje, to nie jest twoje. Dokładnie. Więc nie będę dobrowolnie poszukiwała w związku z tym, nie będę tego nurtu powiedzmy napędzała, więc no wierzę, że jest też tak w drugą stronę. Jeśli ktoś wyznaje, że nie wiem, ogrody po prostu estetyczne i nie wiem, po prostu ascetyczne bym powiedziała Mhm. i sanitarnie po prostu czyste, w tym wymiarze, nie wiem, właśnie wszystkiego przeciętego, nie wiem, takiego idealnie wymuskanego, właśnie jak dywan w pokoju i szafki kuchenne, tak, które mają konkretne kształty i kolory, no to jakby nie umiem powiedzieć, co powoduje tymi ludźmi. Nie jestem w stanie jeszcze tego jakby zdiagnozować. Nie wiem też, jak do nich dojść, bo to tak jednak jakby zawsze właśnie tak jest, że jednak żyjemy w tym swoim bąbelku. No ale mówię, no tak podejrzewam, że ci ludzie też po prostu nie poszukują, no nie są w stanie dojść do takich ludzi, którzy zajmują się czymś zupełnie alternatywnym. Chociaż jest jeden sposób i to jest ten, o którym już powiedzieliśmy, czyli to, że ktoś komuś powie przypadkiem, bo mamy przecież jednak mimo wszystko grupy znajomych bardzo różne. Ja mam przez to, że dużą część życia mieszkałam w miastach, naprawdę mam bardzo duży wachlarz jakby różnych osobowości, z którymi utrzymuję jakiś kontakt. I często jest tak, że nawet jeśli my nie jesteśmy w ogóle na przykład w ogrodach, to obserwuje mnie ktoś, z kim ja powiedzmy z kim się przyjaźniłam w podstawówce. Ta osoba jest w Tak. ogóle niezwiązana z ogrodem, w ogóle, ale widzę, że ona przez to, powiedzmy, nie wiem, z czystej, nie wiem, sympatii do mnie stwierdziła, że mnie zaobserwuje, no bo przecież, nie wiem, zbieramy sobie kontakty, followersów, bla, bla, bla. I czy w ogóle chce, żebym ja ją zaobserwowała i tylko dlatego mnie zaobserwowała. I ja mówię, dobra, okej, jakikolwiek by nie był powód, to jest okej, w tym sensie, że ja dotrę właśnie z tą treścią w jakikolwiek sposób, przypadkiem nawet jej się coś wyświetli i może ona przez to, że gdzieś kiedyś się lubiłyśmy, może na przykład sobie o tym pomyśli, a w ogóle pomyśli o mnie, jak ktoś będzie z jej znajomych o tym rozmawiał. Nawet jeśli, albo zobaczy u niego, że kurde, słuchaj, a może te tuje, co masz tam zasadzone, słuchaj, a może one ci tak umierają, bo w ogóle nie spojrzałeś na to, że tutaj w ogóle nie jest teren na tuje. Właśnie To jest o to chodzi. Tak. no właśnie, i że to nie musi być tak, że ja do tej osoby dotrę, no nie? I to jest chyba jedyny sposób, no ale mimo wszystko jest bardzo demotywujące, że to tak po prostu że mamy ja mam takie poczucie takiej niesprawiedliwości, że to życie jest za krótkie, żeby tak wolno docierać do ludzi. I to jest chyba mój problem, taki trochę konsumpcjonistyczny znaczy to jest moja dewiacja na temat konsumpcjonizmu, że mam takie poczucie, że mam za krótkie życie, żeby
żeby tak powoli docierać do ludzi z czymś, co uważam jest akurat wartościowe, w przeciwieństwie do, nie wiem, produkcji coraz większej ilości dóbr, nie? To I Natalka, dam tak ci bym chyba mogła radę. spuentować to spotkanie. Będę panem Radą dzisiaj. Może to ci zapłodni mózg i zaakceptujesz to, że różni ludzie. Dlaczego ty mnie nie rozumiesz? Przecież to jest takie proste. Ja też mam z tym problem niejednokrotnie, bo to, co dla mnie jest oczywiste, dla innego nie jest oczywiste. I teraz posłużę się przykładem z ogrodnictwa. Siejesz rzodkiewkę, siejesz marchewkę? No tak, No i wiesz doskonale, że jak posiejesz rzodkiewkę, to po 30 dniach możesz nawet ją zbierać. no pewnie. Ale marchewka, ja mówię o rzodkiewce, że można posiać po 30 dniach, ewentualnie zacząć nawet zbierać. Ale marchewkę jak Dokładnie. posiejesz, to po 30 dniach ona dopiero zacznie kiełkować w glebie. Tak, A więc co chcę przez to powiedzieć? Rodzaj metafory, że wszystko ma swój czas. I rolnik o tym tak. wie. Człowiek, który związany jest z naturą, wie, że niczego się nie przyspieszy. A więc stoi nad grządką marchewki, rośnij szybciej, kiełkuj szybciej. Przecież to nic nie da, bo to No jest tak, natura, tak prawdę mówiąc. A więc jak się już zna te systemy troszeczkę przyrodnicze, akceptuje się tą różnorodność i te procesy, to wiem, że niczego nie przyspieszę, a więc wszystko jest w pięknym, naturalnym ładzie, a to nie prawda. w ładzie znormalizowanym. Ja nieraz mówię, ja nie jestem normals, ja jestem naturals. Może nie do końca, ale nienawidzę norm. Bo tak ten pan powiedział, albo jest taka norma, albo tak się zachowuj, albo teraz jest to modne, albo takie procesy, albo normy medyczne i tak dalej, które po iluś tam latach się zmieniły. O, teraz ostatnio zmieniła się piramida żywieniowa zupełnie i bardzo dobrze, bo poprzednie były, no i teraz można mówić, ale przecież to nauka wcześniej określiła tą, jako przykład tylko mówię, tamtą piramidę. No ale teraz nauka ją zmieniła, doszła do wniosku, że jednak coś było złego i tak dalej. I my się z tym, kochani, bardzo często No spotykamy i będziemy wiele się jest takich spotykać. przykładów, nie? Typu Tak, pomidory szkodzą na coś tam, a za 2 lata już nie szkodzą, tylko tak, są super, tak. będziemy Jedz super margarynę, bogaci. margaryna i tak Tak. dalej, i tak dalej. Jaka margaryna? Z czego? I tu wojna między masę margaryną i tak dalej, i tak dalej. Tłuszcze zwierzęce są B. No tak mówią bracia Rodzeń ostatnio, że no dobrze, jesteś wegetarianinem, w porządku, nie ma sprawy. Tylko miej świadomość, że jeżeli nawet jesz te swoje roślinki, które kupujesz i one zostały wyprodukowane gdzieś na potężnych plantacjach, to stosowano różnego rodzaju pestycydy, herbicydy, masa No owadów jasne. zniknęła, masa ptaków zniknęła, czyli i tak zabiłeś. A przy okazji masz kotka i pieska w domku, a czym je karmisz? Roślinkami? Mhm. No ja akurat jestem wegetarianką, nie karmię psa roślinami, ale no jakby wiem, jakby patrzę na to bardziej kompleksowo w kontekście tego, Właśnie, skąd też pochodzi moje jedzenie. Jakby, no nie właśnie, wiem, właśnie. tak jak zawsze sobie myślałam, kiedy jeszcze był jakiś epizod, gdy byłam weganką, o tym, dlaczego, nie wiem, weganie nie jedzą. Znaczy, to teraz nie jest jakiś taki hejt na wegan czy coś, absolutnie Tak, nie, nie o to tak, mi chodzi, tak, tylko tak. chodzi mi o sposób jakby w ogóle myślenia o świecie, że no na przykład na przykładzie wegan, tak? Ja w ogóle bardzo lubię wegańską dietę i mówię, część czasu byłam weganką, ale zastanawiałam się, skąd wynika to przekonanie, że na przykład, nie wiem, jajko kurze jest złe. Ja wiem, że dużo jest tam przesłanek, które gdzieś tam oni przytaczają, w sensie weganie, czy nie wiem, czy na przykład miód, także no, że eksploatujemy, bo zabieramy im ich naturalny jakby produkt, zastępujemy cukrem, w kontekście jaj, no to, że też jakby, no tutaj jakby nie do końca kumam to, mimo wszystko, bo jest, w tym sensie ja rozumiem chów klatkowy, tak, i jakby całą Tak, maszynerię tak, chowu tak, przemysłowego, tak, ale oczywiście. czym jest złe jajko od naszej kury? Tak, No przecież to jest i tak tak. efekt uboczny życia kury, tak? W sensie żeńskiego organizmu kury, że ona Normalne. jest, Tak, jakby dobra, nie będę też się rozwijać nad tym, ale są, no nie wiem, jakby
Wiem, że tam są jakieś niuanse, za którymi to. Ja jestem bardzo otwarta na w ogóle rozmowę na ten temat. Mhm. Natomiast chodzi mi o to, dlaczego jednocześnie weganin zje awokado, dlaczego zje migdał z plantacji w Stanach, kalifornijskie migdały przeważają na rynku, to jest chyba 80%. Tak, I zje tego migdała, bo on jest wegański, bo on nie jest pochodzenia zwierzęcego, natomiast nie myśli się o tym, ile jakby rojów pszczół ginie i jakby tam już nawet nie ma, tam się jeździ z sztucznie hodowanymi pszczołami, tak, tak, które się wypuszcza na te tak. tereny, ale które Zapylanie musi jednocześnie być. to jest taka monokultura tych migdałowców, że tam po prostu nic nie przeżyje, gdyby ktoś tego nie przywiózł. Tak, Nie mówiąc tak. już o tym, że to jest monokultura, więc tam jest wszystko to samo, to jeszcze jaka ilość pestycydów na to leci i herbicidów. Właśnie o to E, chodzi. e, No i jakby, no i w czym jest lepsze zjedzenie migdała z Kalifornii od zjedzenia kury od własnej kury, w sensie jajka od własnej kury. Jakby to jakby takie było niezgodne z moim myśleniem takim Tak, wewnętrznym. Nawet jak chciałam być weganką, to jakby nie widziałam takiego etycznego związku w ogóle. tak, Jakby tak. ja nie czuję, żebym krzywdziła moją kurę zabierając. Ja myślę, że to jest taka symbioza, że my żyjemy razem. Ależ Ja jej daję oczywiście, że tak. możliwość Ależ życia u oczywiście, mnie. że tak. Ja nie mam sumienia, żeby tą kurę zabić, umówmy się. Jestem Tak, wegetarianką, tak. to jest jakby niezgodne z moimi Mhm. wartościami, żeby krzywdzić zwierzęta. Jakby i tak uważam, że farmy po prostu ekologiczne, które kierują się standardami znowu etycznymi w kierunku zwierząt, czyli traktują je przez większość ich życia tak, jak Tak. one powinny być zgodnie z ich naturą traktowane, no ale powiedzmy w jakimś stopniu chcą też z tego, korzystają też z tego, bo większość tych zwierząt zresztą hodowlanych by w ogóle nie istniała, gdyby nie człowiek, tak? W sensie gdyby ich nie stworzył na swoje potrzeby też, Tak, no tak? w procesie Przecież nie takiej hodujemy, tak, nie hodujemy ewolucji dzikiego rolnictwa. bydła, Mm. no nie, czy nie wiem, no więc w każdym razie tak już w dużym skrócie myślowym też jakby no uważam, że to wszystko musi mieć jakieś takie no nie wiem, Pewne podstawy realne tak, takie takiego normalnego racjonalne po życia. prostu, Tak. ale No, kompleksowe, nie? tak, Kompleksowe po prostu tak. podejście nie tylko do tego, że my chcemy robić dla siebie pod nasze, jakby pod naszą Tylko to myśl i taką więcej nic. życiową, No, przesada. tak, Żadna więcej skrajność negatywności. nie jest dobra, żadne ekstremizmy. No ja w swojej dziedzinie na przykład spotykałem również wegan, mają, załóżmy, ogromne problemy zdrowotne. Ja między innymi jednym z moich produktów, które trzeba w takiej kuracji wziąć, to jest kolostrum, czyli siara. Nie będzie, bo to jest pochodzenia zwierzęcego. No Mhm. przepraszam bardzo, ale jak się urodziłeś, to już byłeś weganinem, czy jeszcze nie byłeś weganinem? Czyli ssałeś pierś swojej mamy i ssałeś kolostrum? Mama, czyli człowiek, czyli ssak, tak? Pochodzenia, czyli ssałeś, a mleczko to ssałeś z cycusia, bo najpierw siarę ssałeś. Wiesz, no temat rzeka oczywiście. Albo miód nie, bo to pszczółkom odbieramy. Dobrze, część można odebrać, czymś tam zasilić i tak dalej. Jeżeli to robimy, tak jak ty mówisz, nawet hodowlę, ekohodowle prawdziwe, gdzie krowy na przykład mleczne nie stoją całe życie na uwięziach, ale chodzą na pastwiskach, normalnie w terenie, wybierają sobie zioła, a nie kiszonki, coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I to mleko czy mięso to nie jest takie, jakie powinno być, bo ja wiem, bo ja się wychowałem na wsi u babci, która zawsze miała krówki i te krówki miały no full wypas, że tak powiem, pasąc się na super łąkach, gdzie same wybierały to, co im służyło. I to było mleko, i zsiadłe mleko, i twarogi, i masło, przepyszne po prostu, którego dzisiaj to nie uświadczysz Znaczy, dosłownie. i to jest właśnie potem, jak się mówi o tym, nie wiem, że ktoś je bądź nie je mięsa i od razu się, nie wiem, jakoś próbuje klasyfikować problemy, z którymi ludzie się borykają, a ostatecznie nie myśli się o tym, skąd na przykład pochodzi. No to sam fakt, że ja będę jeść mięso, bądź go jeść nie będę, jeszcze nie daje mi pewności, że ja będę zdrowa bądź chora, tak? Ależ No bo dokładnie w o to sensie chodzi. Tak. mogę jeść mięso tylko z paczki z marketu Auchan bądź z Carrefour i jednocześnie być po prostu no, w jakiejś zapaści anemicznej, tak? Bo nie ma to na przykład żadnej wartości takiej, o której powiedzmy mówi się myśląc o mięsie, Tak, no bo też się utarło, że się tak mówi skrótem, że trzeba jeść mięso, bo coś, no ale które mięso, w sensie no które mi jakie mięso? dokładnie tak. Ono ma jakieś, tak samo rośliny, Tak, tak, no w sensie, no, jeśli ja jem warzywa tylko i wyłącznie z paczki z marketu, tak, nawet nie wiem skąd ono pochodzi i już nie mówiąc o tym, o smaku i głębi
głębi i w ogóle jakby wartości de facto Tak. tych roślin, bo pochodzą, nie wiem, też z hurtowni warzywniczej, a w hurtownię zaopatruje się na wielkich po prostu na przykład terenach pod foliami, czyli po prostu ogromnych uprawach przemysłowych, no to o czym tu mówimy, tak? No w sensie one też będą Banany, nafaszerowane. cytrusy, które są obce No, dla naszej strefy kulturowej. tak, Jemy tak. zielone banany się zrywa, zagazowuje się, żeby nie dojrzewały, oczywiście w cudzysłowie, Tak, bo tak. dojrzałość kształtuje się w promieniach słońca, w naturalnych warunkach, a więc jeżeli ten banan był zielony, teraz inny gaz, żeby szybko zżółkł, to on dojrzał czy nie dojrzał? On tylko zmienił barwę, a my kupujemy oczami. I czy on będzie miał te właściwości, gdyby wyrósł na słońcu, No te więc same, które dokładnie. w I tak trakcie jak tego ludzie mówią, sztucznego. że jedzą prawdziwe banany, na przykład w Ameryce Południowej albo cargo lotnicze, natychmiast, no, załóżmy 10 godzin jest w Europie i te banany prawdziwe, tam, które dojrzały na przykład no, gdzieś tam w Ameryce Środkowej, Janusz mówi, to jest zupełnie inny smak. No słuchaj, dobrze, że o tym mówisz, bo my w Indiach, po prostu po Indiach powiedzieliśmy, że nigdy w życiu już nie zjemy żadnego banana w Europie. Akurat banana właśnie, bo one tam smakowały dla mnie malinami, był po prostu no mega wartość, w sensie, że nawet zjedzenie takie, te banany były takie, one były Tak, 2 razy krótki, czy 3 razy tak. mniejsze niż te nasze. Kupowało się po prostu na takiej wielkiej kiści gdzieś tam na lokalnym markecie i jakby no to po prostu w ogóle to, co my tutaj jemy, to jest jakieś jakby jak ja tu wróciłam i spróbowałam takiego banana chyba tylko z ciekawości, żeby po prostu sobie porównać ten smak, a w Indiach byłam pół roku, więc to nie jest tak, że ja tam byłam tydzień, tak? Więc jakby oswojenie się z tym bananem tutejszym było dla mnie takim w ogóle po prostu szokiem. Katastrofa, tak? Tak, no że ja w samych Indiach stwierdziliśmy, że już my już pamiętając, jak smakowały w naszym życiu banany do tamtego momentu, Mhm. stwierdziliśmy, że już po prostu bananów nie tkniemy. No oczywiście, że z czasem, jak nie masz nic innego do No wyboru, tak, a oczywiste, no gdzieś jasne. tam masz tylko to dostępne, no to powiedzmy czasami tego banana się kupi, tak, ale no generalnie te banany hinduskie to było po prostu no niebo w gębie i to po prostu i miąższ, i jakby smak, i wszystko, tak, i jakby to w jakiś sposób się człowiek takim banankiem najadał, bo mówię, Tak, on bo był w taki, sposób nie? naturalny to dojrzało, a dzisiaj mamy dojrzewanie, Dokładnie. a pomidory z No więc upraw hydroponicznych chociażby, na siatkach, woda, do której dodaje się tylko NPK, czyli nawozy azotowe, fosforowe, tak, potasowe i co ten dokładnie. balon pięknie wygląda. Jednego dnia zielone, drugiego dnia, bo wszystko ma to pójść do klienta, więc zagazowuje się na przykład całe pomieszczenie i on następnego dnia już czerwony, ale czy wartość handlową on ma, bo kolor ma, błysk ma, skórę ma, on nie wysycha, ale jaką wartość odżywczą? Żadnej. No i tutaj można to bardzo prosto przenieść też na ogrody. Ja myślę, że to by nawet mogło być puentą naszej rozmowy, Tak, że to będziemy właśnie taki szkodzić. ogród z rolki i z tujami to jest dokładnie taki banan i taki pomidor z uprawy hydroponicznej. Rewelacja. Taki Podsumowanie w punkt. No to jest właśnie taki taki po prostu produkt trochę wydmuszka, który de facto nie zasila ani nas, może jakąś tam naszą potrzebę estetyczną, ale tak faktycznie, gdybyśmy my chcieli w sensie korzystać z natury w takim ogrodzie, no to nie jesteśmy w stanie tego robić. W sensie Mhm. nie skorzystamy z tej całej pełni tych, nie wiem, czy zapachów, czy enzymów, z tego, w jaki sposób zachodzi wymiana między człowiekiem a tym, co nas otacza, to nie jest w stanie po prostu zajść w takich warunkach sterylnych. I w takim właśnie ogrodnictwie bardzo, no nie wiem, czy właśnie estetycznym, czy takim, które gdzieś zaspokaja nasze potrzeby wizualne w kontekście na przykład przedłużenia wizualnego naszych wnętrz w domu. Wyobrażeniowe No, jedynie być może. dokładnie. Bo Natomiast wszyscy tak mają, bo właśnie to jest taka moda, ale jak może być inaczej? No oczywiście, tylko tak, ale to z czasem i tak wychodzi, tak? W sensie ja mam wrażenie, że bo to po prostu zostawimy taki ogród nieużytkowany, on i tak w którymś momencie zacznie się zmieniać na to, co otacza ten teren, tak? tak, No może będzie to trudniejsze na przykład w mieście, ale natura zawsze znajdzie sobie drogę, natura więc absolutnie tak wyrównuje wszystkie braki.
Więc no, to tak jak z tymi właśnie owocami, no, trzeba włożyć w to naprawdę dużo pracy, żeby ten wygląd był taki, jak cieszy oko, jak ma w teorii właśnie to oko cieszyć, ale pytanie, jaką to ma wartość dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia i psychicznego, i fizycznego, Otóż no i też dla całego ekosystemu, bo jednak bez tego ekosystemu, w którym żyjemy i bez tego, żeby ta planeta była bujna i jakby pełna życia, no to my też, będąc jej częścią, nie będziemy w stanie długo przetrwać. To tak jak człowiek w tym jałowym ogrodzie nie będzie w stanie po prostu długo dobrze się czuć, tak? W sensie, no tak. po prostu w pewnym momencie ta bańka pęknie, bo będzie widział, że musi cały czas podlewać, a zasoby wody nie są nieograniczone, będzie musiał cały czas, jest po prostu niewolnikiem cięcia, jeżdżenia tym swoim traktorkiem, który kosi tą trawę i różnych innych zabiegów pielęgnacyjnych, które trzeba po prostu bez końca wykonywać, żeby on bez końca tak wyglądał. Natomiast ja właśnie już teraz faktycznie dochodząc do takiej puenty myśleniowej, promuję ogrody, które tego wszystkiego nie wymagają po prostu. One, może to nie jest tak, że zadziczam jakiś teren, bo to też jest inny, powiedzmy, nurt. Mhm. Natomiast moją ideą jest jakby inicjowanie takich procesów, które będą mogły wspierać życie, w dużym skrócie. Super. Natalio, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo już będziemy kończyć. Troszeczkę to trwało. Kochani, jak widzicie, spotkaliśmy znowu pasjonatkę. Nie będę mówił pasjonata, no bo feminatywa trzeba zachować, a więc pasjonatkę z fantastycznym serduchem. Ja to czuję, że to jest Natalka, to jest Nati, jest pasjonatką, po prostu uwielbiam takich ludzi. Bo to oni mają coś w serduchu fajnego i tyle. I można się zawsze dogadywać, można się czegoś nowego nauczyć. Przecież ja owszem, mam pewną wiedzę z różnych dziedzin, w końcu żyję ileś tam lat. Siłą rzeczy staram się myśleć, ale każdy ma swoją własną specjalizację. I Natalka jest po prostu specjalistką w swojej dziedzinie, więc ja mogę się wielu rzeczy od niej nauczyć, bo po prostu jest fachowcem w swojej dziedzinie właśnie z pasją. Kochani, bardzo Was proszę o to, żebyście po prostu napisali pod tą audycją w komentarzach, co sądzicie o tym, co mówiła Natalia, jak widzicie życie, odnieście się do tej naszej rozmowy. W ogóle bardzo Tobie jeszcze raz, Natalio, dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, którzy z nami jesteście, którzy nas oglądacie, dzięki Wam kanał rośnie, bo coraz więcej subskrybentów jest. Bardzo Wam za to dziękuję. Proszę Was oczywiście o lajki, o następne subskrypcje, o dzielenie się tymi wywiadami, rozmowami, bo to są rozmowy niesłychanie budujące. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale dla mnie to są rozmowy budujące. Ja mam wielkie szczęście spotykać przeciekawych ludzi, którzy mogą dać innym coś, pomóc w jakiś sposób. Tak jak mówiłem w trakcie audycji, zapłodnić mózgi. Mnie też. No, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do Dziękuję. następnego spotkania. Papatki.